Wojciech Tomasz Szczęsny. Syn Macieja oraz Alicji Szczęsnych. Jego rodziców połączyło zamiłowanie do sportu. Jego mama grała w reprezentacji w piłkę ręczną, jego tata był bramkarzem i to całkiem niezłym. Jako jedyny bramkarz wywalczył Mistrzostwo Polski z 4 różnymi klubami. Niestety, ze względu na grę w różnych klubach, również w tych, które były zawziętymi rywalami, miał dosyć sporą listę konfliktów. Grał w Legii Warszawa przez 10 lat, po czym przeniósł się do ich ówczesnego rywala Widzewa Łódź, z którego przeniósł się do kolejnego rywala Legii, czyli Polonii Warszawa. Z powodu tych konfliktów cierpiała również jego rodzina, ale o tym później. Wojtek posiada brata Jana, o czym wie wiele osób. Natomiast niewiele osób wie o tym, że posiadał także siostrę, Natalię, która urodziła się jako pierwsza z trójki rodzeństwa, jednak Wojtek nie miał możliwości jej poznać, gdyż w wieku niespełna 2 lat zginęła tragiczną śmiercią. W 1987 roku na małą, niespełna 2-letnią dziewczynkę przewrócił się trzepak, który uderzył ją w głowę. Walka w szpitalu o życie dziewczynki trwała 2 dni. Niestety nie udało się jej uratować. Jeszcze w tym samym roku urodził się starszy brat Wojtka, Jan. Natomiast niemal 3 lata później, 18 kwietnia 1990 roku, na świecie pojawił się Wojciech. Miało to jednak miejsce w momencie, kiedy jego mama i tata byli w trakcie rozwodu. Tak o swoim rodzicielstwie po rozwodzie wypowiadał się ojciec Wojtka Szczęsnego. Myślę, że szczególnie od momentu, kiedy się wyprowadziłem, zacząłem być naprawdę fajnym ojcem. Zwłaszcza jak na faceta, który był piłkarzem, ciągle w rozjazdach. Nawet gdy grałem w Wiśle, przyjeżdżałem 2 razy w tygodniu do Warszawy, by zobaczyć się z chłopcami, nie mówiąc już o tym, że moja życiowa partnerka niemal w każdy piątek po pracy zabierała chłopców pociągiem do Krakowa, żebyśmy wspólnie spędzili weekend. Zupełnie inaczej opowiadała o tamtym czasie Alicja Szczęsna. Tata siłą rzeczy, nawet jakby chciał, nie mógł się tymi dziećmi zająć. Grał w Łodzi, potem w Krakowie, a my mieszkaliśmy w Warszawie. Bywało tak, że przez ponad 2 miesiące nie widział się z chłopcami. Wszystko było na mojej głowie. Dla mamy Wojciecha Szczęsnego ważne byłoby rozwijać w nim dostrzeżone talenty i pasje. Kariera sportowa ojca przysporzyła rodzinie Szczęsnych sporo problemów. Głównie za sprawą tego, że ojciec przechodził do konkurencji. Chłopcy obrywali za ojca, a ja za byłego męża. Maciek grał w Widzewie, my mieszkaliśmy w Warszawie. Kibice mieli jemu to za złe. Czasami chłopcy bali się wracać ze szkoły do domu. Ja miałem powybijane szyby w samochodzie, zdjęte koła, poprzebijane opony, czy też zamazane czarnym sprayem lusterka. Natomiast jeżeli chodzi o brata Wojciecha, on również marzył o tym, aby zostać wielkim piłkarzem. Jan Szczęsny nie zrobił jednak takiej kariery jak jego młodszy brat. Między rodzeństwem jest bardzo duże podobieństwo, ale przede wszystkim bardzo dobra więź. Jan również był obiecującym bramkarzem, jednak jego kontuzje uniemożliwiły mu spełnienie marzeń. Zaczął się skupiać na trenowaniu bramkarzy i robi to po dzień dzisiejszy. Bracia są naprawdę podobni, w związku z czym Jan często jest mylony z Wojtkiem przez kibiców. Nawet zdarzały się sytuacje, w których rozdawał autografy, bo ludzie myśleli, że jest to Wojtek Szczęsny. Jan, ty prywatnie jesteś bratem Wojtka Szczęsnego. Czy zdarza się, że na przykład ktoś podchodzi do ciebie i prosi cię o autograf? Oj tak, jest to bardzo częste, szczególnie na krakowskim przedmieściu, gdzie wiadomo, że mamy do czynienia nie tylko z Polakami, ale również z turystami z zagranicy. No nie dają się odwieść od tego, że nie jestem Wojciechem, tylko jestem jego starszym bratem, więc jak już bardzo nalegają, to tak, zrobię sobie zdjęcie, czasem podpiszę jako Wojciech dla świętego spokoju. Początki kariery piłkarskiej. Wojtek jest absolwentem zespołu szkół nr 12 imienia Olimpijczyków Polskich w Warszawie. W 2004 roku trafił do Agrykoli Warszawa, gdzie przez pierwszy miesiąc występował na pozycji napastnika. W tym samym roku, już jako bramkarz, sięgnął z drużyną po wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych. Rok później trafił do Legii Warszawa. W styczniu 2005 poleciał z pierwszym zespołem Legii na obóz przygotowawczy na Cypr. W 2006 roku został dostrzeżony przez skautów Arsenalu, gdzie przeszedł jeszcze w tym samym roku. Początkowo występował tam w drużynach juniorskich. Szczęsny na boisku od zawsze emanuje pewnością siebie, która na początku jego kariery między innymi podczas występów w Anglii graniczyła z arogancją. Kiedy w 2008 roku z drużyną Arsenalu gościnnie trenował David Beckham, Szczęsny przywitał go w szatni słowami: „Cześć, jak masz na imię?”
co jak przyznał po latach Polak, spotkało się z zażenowaniem jednego z najpopularniejszych sportowców na świecie, ale także zobrazowało charakter i pewność siebie młodego wówczas piłkarza. Jego kariera zdawała się nabierać tempa, gdy w pewnym momencie wypadek na siłowni mógł zakończyć jej rozwój na zawsze. Podczas treningu na siłowni stracił równowagę podnosząc sztangę i złamał obie ręce. Dla zawodowego piłkarza jest to wielka tragedia, a co dopiero powiedzieć o bramkarzu, dla którego praca rąk jest tym bardziej kluczowa. Uraz wykluczył go z treningów na ponad pół roku. W listopadzie 2009 roku został na miesiąc wypożyczony do klubu angielskiej trzeciej ligi, Brentford. Tak się prezentują jego statystyki z tego klubu. 28 rozegranych meczy oraz 10 razy czyste konto. 13 grudnia 2010 roku w meczu z Manchesterem United zadebiutował w Premier League. W związku z urazem Łukasza Fabiańskiego Wojciech rozegrał także swoje kolejne 2 spotkania w lidze, zachowując czyste konto. Pod koniec stycznia, po 10 zagranych meczach, Arsene Wenger stwierdził, że Szczęsny jest teraz nowym numerem 1 w Arsenalu. W środowisku piłkarskim krążyło powiedzenie Smudy, że bramkarza na Euro wybierze Arsene Wenger. Ostatecznie regularne występy w angielskim klubie przełożyły się na występy Szczęsnego w narodowych barwach. W meczu inauguracyjnym Mistrzostw Europy 2012 przeciwko reprezentacji Grecji przy stanie 1-1, będąc w sytuacji sam na sam i chcąc nie dopuścić do strzału na pustą bramkę, nieprzepisowo zatrzymał napastnika Grecji, w wyniku czego sędzia podyktował rzut karny i ukarał polskiego zawodnika czerwoną kartką. Tym samym Szczęsny stał się pierwszym polskim bramkarzem, który otrzymał czerwoną kartkę na Mistrzostwach Europy. W bramce wtedy zastąpił go Przemysław Tytoń, który obronił rzut karny wykonywany przez kapitana Greków. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Po Euro 2012 Polska miała nowego selekcjonera, Waldemara Fornalika. Pod wodzą tego selekcjonera Szczęsny zagrał w 4 meczach, natomiast w większości meczów pierwszym bramkarzem był Artur Boruc, który wtedy również był światowej klasy bramkarzem. Rok 2013 był burzliwy dla Szczęsnego oraz jego relacji z ojcem. Wówczas Wojciech urwał kontakt ze swoim tatą i nie posiada go po dzień dzisiejszy. Dlaczego? W jednym z wywiadów ojciec popularnego piłkarza wyznał, że nie zna powodu. Smutek i rozgoryczenie, tak. To nie jest tajemnicą. Podejrzewam, że wszyscy, którzy oglądają i słuchają, to w mniejszym lub większym stopniu zdają sobie sprawę z tego, że od wielu lat nie mam kontaktu z synem. Urwał go z dnia na dzień i to oczywiście zawsze boli, zawsze jest przykre i pewnie dopóki tego kontaktu nie będę miała, być może nie będę miał do końca życia, mojego lub jego, no to będzie mnie to bolało i będzie powodem wielkiego rozgoryczenia. Także pod koniec tamtego roku Wojciech poznał się z Mariną, jego obecną żoną. A oto relacja Macieja Szczęsnego na temat dnia, w którym jego syn zerwał z nim kontakt. Rok 2013. Była środa wieczór, jak zadzwonił do mnie i zaprosił do Londynu na sobotnie spotkanie w Premier League i wtorkowe w Lidze Mistrzów. Przed tą rozmową przeżyłem 2 tygodnie wielkiego, absurdalnego stresu. Zaproponowałem mu, że wrócę dopiero w czwartek, żebyśmy w środę mieli czas pogadać. Potrzebowałem tego. Jasne, tato, nie ma problemu, jutro wyślę ci wszystkie szczegóły, numer lotu oraz napiszę, kto po ciebie przyjedzie na lotnisko. Rozmawialiśmy przez godzinę. W końcu Wojtek zakończył słowami: przepraszam cię, tato, ale 2 dni temu wprowadziła się do mnie Marina, ona wcześniej chodzi spać i cały czas mnie woła, żebym przyszedł. Pogadamy, jak się zobaczymy. Czekałem na odzew, ale już go nie dostałem. Kamień w wodę, podsumował. Nie doczekał się już od syna żadnej odpowiedzi. Mimo to w 2018 roku postanowił zaprosić go na swój ślub, próbując w ten sposób wyciągnąć rękę na zgodę. Kompletnie je zignorował. Maciej Szczęsny wcześniej miał publicznie drwić ze związku swojego syna, a także kwestionować jego umiejętności bramkarskie. No i dopełnieniem wszystkiego była przebieżka naszego bramkarza, chyba do kiosku z napojami wyskokowymi. Senegalczyk strzelił bramkę, nie mając z tym żadnego kłopotu, do pustej. Ale przecież stosunki między wami były bardzo dobre. Dobre, no wiesz, też nie ma sensu, wiesz, za dużo o tym mówić, wiesz. My sobie na pewno wszystko wyjaśnimy prędzej czy później i wiesz, i to jest troszkę nasza sprawa. Temat relacji z ojcem można uznać za wyjaśniony, a my wróćmy do dalszego rozwoju kariery Wojtka. Kolejny sezon rozpoczął jako numer 1 w bramce Arsenalu i zagrał w 17 ligowych meczach swojej drużyny.
W styczniu 2015 po przegranym 0-2 meczu Southampton został przyłapany na paleniu papierosa pod prysznicem. Klub ukarał go za to grzywną w wysokości 20 000 funtów. Że ja zostałem złapany na papierosie i potem zdałem się w jakąś kłótnię. Żadnej kłótni nie było. Swoją drogą na papierosie też nie zostałem złapany, tylko się przyznałem dzień później. Jak mnie ktoś zapytał, że było czuć, ja powiedziałem, że ja. Ale co ja mam powiedzieć, co myślę, bo jak dopiero co dałem dupy, potem zapaliłem papierosa. Resztę ligowego sezonu spędził na ławce rezerwowych i występował jedynie w rozgrywkach Pucharu Anglii. W barwach The Gunners Szczęsny rozegrał łącznie 181 spotkań, 72 razy zachowując czyste konto. W lipcu 2015 roku został wypożyczony na rok do ówczesnego wicemistrza Włoch AS Romy. W drugim meczu fazy grupowej przeciwko FC Barcelonie popisał się kilkoma efektownymi paradami, a także obronił rzut karny wykonywany przez Neymara, natomiast jego drużyna przegrała 1-6. Media donosiły, że po tym spotkaniu został przyłapany na paleniu papierosów wraz z jednym z kolegów z drużyny. 21 maja 2016 roku Wojciech Szczęsny oraz Marina Łuczenko wzięli ślub. Na uroczystościach odbywających się w Atenach zaśpiewał James Arthur. 4 sierpnia 2016 roku wypożyczenie Szczęsnego zostało przedłużone o kolejny sezon, który okazał się jednym z najlepszych w jego karierze. Szczęsny w barwach Romy rozegrał łącznie 81 spotkań, podczas których 23 razy zachował czyste konto. 19 lipca 2017 roku podpisał 4-letni kontrakt z Juventusem. Szczęsny według planów w pierwszym sezonie miał być zmiennikiem i uczniem Buffona, aby za rok zastąpić go w klubie. W 2017 roku jako przyczynę wzrostu i znaczącego ustabilizowania swojej formy wskazał różnicę pomiędzy przygotowaniami bramkarzy w Anglii i Włoszech na korzyść fachowców z Półwyspu Apenińskiego. 30 czerwca 2018 na świat przyszedł syn Wojciecha i Mariny, Liam. W maju 2021 roku Pablo Sousa powołał go na Mistrzostwa Europy 2020. W czerwcu, w pierwszym meczu turnieju ze Słowacją, piłka po strzale przeciwnika odbiła się od słupka, a następnie od Wojtka i wpadła do bramki. Szczęsny został wówczas pierwszym bramkarzem w historii Mistrzostw Europy, który zanotował samobójcze trafienie. Kolejny ligowy sezon Wojciech Szczęsny rozpoczął ponownie jako numer 1 drużyny ze stolicy Piemontu. W ocenie mediów w rundzie wiosennej sezonu Szczęsny popełniał więcej błędów niż zazwyczaj, a w kilku spotkaniach były one przyczyną utraty punktu. Postawę Polaka ocenił również Gianluigi Buffon, który stwierdził, że Juventus ma jednego z 3 najlepszych bramkarzy w Europie, który w ostatnim roku nie był w najwyższej formie, ale odbije się. Mistrzostwa Świata 2022. W listopadzie 22 odbył się pierwszy mecz Polski na Mistrzostwach Świata 2022. Szczęsny zachował czyste konto w meczu z Meksykiem, który zakończył się remisem. Kolejny mecz w fazie grupowej Polska wygrała z Arabią Saudyjską, znowu zachowując czyste konto. Szczęsny obronił rzut karny i stał się bohaterem meczu. 30 listopada 22 odbył się trzeci mecz fazy grupowej Polska-Argentyna. Szczęsny po raz kolejny zaliczył świetny występ i w drugim meczu z rzędu obronił rzut karny, którego wykonywał Lionel Messi. Wojciech jest trzecim bramkarzem w historii piłki nożnej, który obronił 2 strzały z rzutu karnego na jednym turnieju. 26 marca 2024 podczas finału baraży z Walią w serii rzutów karnych przy stanie 5-4 dla Polski obronił decydujący rzut karny wykonywany przez reprezentanta Walii Daniela Jamesa, dzięki czemu reprezentacja Polski zakwalifikowała się na Euro 2024. 3 lipca 2024 roku urodziła się córka Wojciecha i Mariny, Noelia. Po zakończeniu sezonu wskutek polityki finansowej klubu Szczęsny otrzymał informację, że nie będzie uwzględniony w projekcie sportowym klubu na kolejny sezon, mimo obowiązującego do 2025 roku kontraktu. W międzyczasie otrzymał lukratywną ofertę od saudyjskiego klubu Al Nasr, lecz transfer ostatecznie nie doszedł do skutku. Naprawdę pieniędzy mi nie brakuje w życiu, ja wolę fajne wyzwania, a bronienie bramki Juventusu jest najfajniejszym wyzwaniem, jakie mogę przed sobą postawić. Po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem Szczęsny pozostawał wolnym agentem i wraz ze swoją agencją badał możliwości rynkowe. Zainteresowanie pozyskaniem polskiego golkipera wykazały Arsenal, Manchester United, Ajax, Fiorentina i Monza. Zainteresowanie Arsenalu i Manchester United wiązałoby się najprawdopodobniej z rolą zmiennika. Szczęsny nie był zainteresowany taką rolą oraz występami w mniejszych klubach.
Ze względów rodzinnych, czytaj narodziny drugiego dziecka, nie był także zwolennikiem dalekiej przeprowadzki. Szczęsny brał pod uwagę występy jako zmiennik tylko w największych klubach. Nawiązał nawet kontakt ze znanym mu bramkarzem Thibaut Courtois celem wybadania sytuacji bramkarzy w Realu Madryt. Natomiast wskutek pozostania w klubie rezerwowego bramkarza zaniechał dalszych działań. W konsekwencji 27 sierpnia 2024 podjął decyzję o zakończeniu profesjonalnej kariery, co początkowo planował na rok 2025 po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem. Jego decyzja zaskoczyła opinię publiczną i między innymi przez selekcjonera Michała Probierza uznana została za przedwczesną. To jest prawda, a tak moje prywatne zdanie jest takie, że uważam, że nie wytrzyma Wojtek za długo, jest za młody i wróci jeszcze do grania. Ostatnie 2 tygodnie w sprawie Szczęsnego nabrały trochę innego obrotu. Pierwszy bramkarz FC Barcelony doznał kontuzji, natomiast klub nie posiada zbyt dobrych zmienników. Media coraz bardziej zaczęły rozgrzewać temat ewentualnej możliwości powrotu Szczęsnego z wczesnej emerytury oraz uratowania bramki Blaugrany. Szczęsny wyśmiewał to, co się dzieje w mediach i początkowo sugerował, że nie ma na co liczyć. Finalnie dogadał się z klubem i w środę 2 października został zaprezentowany jako nowy bramkarz w klubie. Co ciekawe, nie stawiał on żadnych warunków oraz zadeklarował, że sam wywalczy pierwsze miejsce w bramce. Jeżeli chodzi o życie poza futbolem, to Wojciech Szczęsny działa i inwestuje na rynku nieruchomości. Wraz z żoną prowadzi działalność polegającą na kupnie, wykańczaniu i projektowaniu luksusowych wnętrz. Piosenkarka sama zajmuje się wystrojem, piłkarz zaś dba o stronę biznesową projektu. Sam też wielokrotnie wypowiadał się na temat tego, że po zakończeniu kariery chce zostać architektem i już zaczął się szkolić w tym kierunku. Zawsze marzyłem, żeby być architektem. Chciałbym studiować, tak. Na pewno chciałbym pracować dużo więcej głową niż ciałem. On już się spełnia w tym temacie, właśnie to jest deweloperka, projektowanie, on też projektuje, więc chciałby pewnie się doszkolić w tym temacie jeszcze jak skończy właśnie karierę, będzie miał więcej czasu do tego, ale już się zajmujemy takimi rzeczami. Kupujemy nowe ziemie, inwestujemy głównie, w ziemię i nowe nieruchomości, sprzedajemy i tak dalej, ale to jest taki, temat niemedialny, więc to jest nasza taka prywatna sprawa. W 2023 roku tygodnik Wprost oszacował jego majątek na 160 milionów złotych, co dało mu 16 miejsce w rankingu 40 najbogatszych Polaków przed 40. Szczęsny może pochwalić się także działalnością społeczną, chociażby wielokrotnie wspierał działania WOŚP, czy został ambasadorem kampanii związanej z inicjatywą Szlachetna Paczka. Wojtek nie ukrywa, że jest fanem szybkich i mocnych samochodów. Przez pewien czas poruszał się m.in. Porsche Cayenne Turbo S w wersji tuningowanej przez niemiecką firmę Lumma Design. Widywany był także za kierownicą Mercedesa G63, Bentleya Bentayga czy Rolls-Royce'a Calinana.